Buongiorno, witam się z wami z deszczowych Włoch. Tym razem jesteśmy w północnej części w rejonie Wenecja Julijska. Jesteśmy tuż obok Tolmezzo, w noclegu, który zwykle jest traktowany jako nocleg taki tranzytowy, przelotowy ludzi, którzy jadą dalej, wypoczywać na wybrzeżem lub gdzieś w Toskanii. Natomiast my postanowiliśmy zostać tutaj 3 noce, ponieważ tutaj w Carni jest mnóstwo ciekawych rzeczy do zobaczenia. Zatem zapraszam na krótki odcinek. Zatem nocleg to typowy bed and breakfast, ale jest bardzo elegancki, w przystępnej cenie. Śniadanka typowo włoskie, czyli raczej na słodko. Link podrzucę do opisu. Podjechaliśmy właśnie do Caseificio Valtellamento, czyli do serowarni. Właśnie wchodzimy do sklepiku z dobrami regionalnymi i od razu czuć sery w powietrzu. Tutaj mamy wielkie formaggio 6-miesięczne. Najkrótsze chyba dojrzewają 3 miesiące. Te, co najdłużej dojrzewają, to około 3 lat. Ale mamy też tutaj różne inne specjały na słodko. Ciasteczka, różne konfitury i przetwory. Są tutaj też, widzę, jakieś salsiccie. A tam z kolei szynka. Najpewniej sauris, ponieważ znajdujemy się nieopodal właśnie miasteczka wysokogórskiego. W zasadzie to nie miasteczka, tylko wsi, w której produkowana jest wyjątkowa szynka prosciutto crudo sauris. I ona też występuje tutaj w lokalnych daniach. Bardzo często są to po prostu gnocchi, czyli po prostu kluseczki ziemniaczane. Spróbujemy ją odnaleźć gdzieś tu w restauracjach, a teraz zrobimy jakieś serowe zakupy. Z takich zaskakujących rzeczy mamy tutaj nawet ziemniaczki, ale ziemniaczki z certyfikatem pochodzenia z okolicznych upraw. A nie, przepraszam, okazuje się, że ta szynka to jest jednak z San Daniele, czyli ta najsławniejsza. No ale przechodząc do serów, myślę, że spróbujemy sobie wziąć serek Montasio. Can we have a Montasio? Sì. For Messi? Quattro? Quattro? Like... Allora, O, piccolo. Zatem w lokalnym sklepie, lokalnej mleczarni zakupiliśmy jogurcik świeżuteńki i nie będziemy czekać do później z degustacją. Spróbujemy od razu na miejscu tego wszystkiego. Jogurcik bardzo dobry, w zasadzie to jest taki kefirek. No i mamy 2 opcje Montasio lokalnego sera. Mamy 6-miesięczny i 4-miesięczny. Trudno, zrobimy to w warunkach polowych, a sam nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Myślę, że bardziej będzie mi smakował ten 4-miesięczny, bardziej delikatny. Mega, ale jest bardzo delikatny. To jest chyba ten 4-miesięczny. Wyglądają tak samo. No ten jest delikatnie ostrzejszy. Bardziej wyrazisty. No, nawet bym powiedział, że chyba ten smakuje mi bardziej. Ale tutaj przed wejściem jest informacja, że można sobie zrobić menu degustacyjne, zakupić i między innymi mamy tutaj szpek sauris. Szpek brzmi bardziej po niemiecku, ale to dlatego, że jesteśmy w tym regionie, gdzie tutaj już się zaczyna wszystko mieszać. Także mamy wpływy tutaj południowe, które się mieszają z austriackimi i niemieckimi klimatami. Są też lody z alpejskiego mleka po euro 60, jeżeli chodzi o ceny. Natomiast sery kosztowały w granicach 10-12 euro za kilogram. Ta położona w Dolomitach Cortina di Ampezzo jest zdecydowanie bardziej znana. Natomiast tutaj położone niżej Ampezzo jest równie urokliwe. Zdecydowanie jest tutaj ciszej i spokojniej.
I ogólnie w miejscu, w którym się znajdujemy, mamy jeszcze Alpy Karnijskie, natomiast już za chwileczkę w stronę zachodnią zaczynają się Dolomity. Odcinek z Dolomitów jest u nas na kanale, także zapraszam również. Jesteśmy w Ampezzo i zamówiliśmy właśnie wspomniane wcześniej gnocchi w gęstym sosie na śmietance z kawałeczkami szynki sauris. Z kukurydzą. Tego się nie spodziewałem, ale północne Włochy, polenta, kaszka kukurydziana, łączymy kropki, no może. Ale ciekawe, zaskakujące. Na drugie danie z kolei mamy gulasz w czerwonym takim sosie. Do tego mamy nostarte parmigiano. Kosz pieczywa, dużą sałatkę. No i ciekawa rzecz, bo w zasadzie rzekomo to ma kosztować 14 euro. Pełne menu. Ale tak jakoś podejrzanie mało, bo wszystko jest bardzo dobre. Jest tego sporo. Miejsce było dosyć niezachęcające, bo to jest taki hotel Bike and Bikers, od zewnątrz wyglądający dosyć zniechęcająco. W zasadzie mieliśmy się już odwrócić na pięcie i pojechać dalej. Ale weszliśmy do środka i to jest coś na zasadzie takiej jakby stołówki hotelowej. No i póki co nieźle. Słuchajcie, no i wszystko się zgadza. Miejsce wygląda tak. No i zapłaciliśmy 14 euro za pierwsze danie, drugie danie, sałatkę, kawę. I nie było ani koperto, ani żadnych dodatków. Pieczywo jeszcze było. Zaskakujące miejsce. Lago del Predil to piękne jezioro w północno-wschodnich Włoszech. Leży na wysokości około 970 metrów nad poziomem morza w Dolinie Alp Julijskich. Ma powierzchnię około 1 km² i jest drugim co do wielkości naturalnym jeziorem regionu. Ale wracając do jedzenia. Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolcino d'amor. Dotarliśmy do prosciutteria Enoteca, no i mamy ten specjał na talerzu. I tak jak wiemy, mamy go absolutnie nie kroić. Mamy tutaj nadziać sobie go na widelec i nawinąć taki wspaniały kawałeczek światowej sławy szynka San Daniele. Drugi sposób to nawinięcie na patyczka Cricini. Powiem wam, no że przecież wiemy jak smakuje szynka surowa, kupowana u nas. I szczerze mówiąc średnio za nią przypadam. Ale to jest naprawdę, nie oszukuję, to jest wyjątkowa, naprawdę. Dojrzewa 13 miesięcy, unikalny mikroklimat, cyrkulacja powietrza górskiego i z Adriatyku od południa sprawiają, że jest tak wyjątkowa. Dodatkowo receptura niezmienna od średniowiecza, wyjątkowa solonka, ponieważ zawiera mniej soli, przez co ona jest delikatnie
słodka aż w porównaniu z innymi dojrzewającymi szynkami. W czerwcu w San Daniele odbywa się wielka fiesta ku chwale właśnie tej szynki. No myślę, że jeżeli będziecie przejeżdżać przez północne Włochy, to mały zjazd z autostrady na skosztowanie tego specjału nie będziecie żałować. Mega. A w ogóle przyjechać konkretnie do Friuli Wenecji Julijskiej na dłuższy pobyt. To też jest bardzo dobra opcja. Miasteczko San Daniele, oprócz sławnej na cały świat szynki prosciutto di San Daniele, chronionej oznaczeniem DOP, czyli Denominazione di Origine Protetta, czyli że szynka pochodzi dokładnie stąd, warto zwrócić uwagę w samym miasteczku na jedną z najstarszych we Włoszech bibliotek publicznych oraz wspaniałą katedrę renesansową pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Carnia to historyczno-geograficzny region w północnej części Friuli, obejmujący górzyste tereny prowincji Udine. Nazwa Carnia wywodzi się od celtyckiego plemienia Carni, które osiedliło się tu w epoce brązu. Region składa się z 7 dolin, przez które płyną lokalne rzeki, wchodzące w skład dorzecza majestatycznej rzeki Tagliamento, która to przez swoje naturalne piękno i niezmieniony przez człowieka charakter uznawana jest za królową alpejskich rzek. Muszę wam się przyznać, że jedną z moich, no może nie ulubionych, ale jedną z atrakcji, które wysoko cenię, jest shopping spożywczy we włoskim Lidlu, ponieważ tutaj jest cały czas tydzień włoski. No i wiecie, na przykład mamy taką prozaiczną rzecz jak makarony, ale żeby u nas kupić dobry makaron, no to trzeba go poszukać. A tutaj te jaśniejsze makarony są zupełnie, to jest zupełnie inna liga. I on jest taki bardziej kleisty. I tutaj z kolei obok mamy słoiczki z sugo, czyli gotowy sosik. No i te słoiczki lidlowe tutaj we Włoszech to też jest zupełnie inna liga. W ogóle cena jest śmieszna. 2,75, w promce nawet euro 50, ale nawet te Italiamo lidlowe wersje są bardzo dobre i występują w różnych odmianach. Na pewno weźmiemy z tuńczykiem, weźmiemy zwykłego ragu, tutaj mamy arrabbiata i można wziąć jeszcze pesto calabrese, ono też jest bardzo fajne. Pesto alla calabrese. A no i sugo con salsiccia, włoską kiełbaską. Jest w takich śmiesznych puszkach. I jeszcze z ciekawych rzeczy, to jest tutaj cała masa małych pierożków z przeróżnymi nadzieniami. Od słodkich po słone, serowe, mięsne, ze szpekiem, z gorgonzolą i tak dalej. No i cała paleta oczywiście serów dojrzewających. Szynek. Ja na przykład bardzo przebadam za bressolą, czyli cienkimi plasterkami szynki wołowej. Szpek, pancetta, to jest bardzo śmieszna rzecz. To jest mortadella con pistachio. W środku jest taki mały orzeszek pistacji. No, weźmiemy, pokażę wam potem. Dzisiejszy odcinek dobiega końca, zatem zapraszam w dalszą podróż, gdyż wybieramy się dzisiaj do Chorwacji. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.